Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy The Moment of Silence. Moi drodzy, wyszliśmy z antykwariatu, w którym udało nam się zdobyć magnetowid. Mamy tak naprawdę kasetę VHS. Niestety w dalszym ciągu nie posiadamy kabli, żeby móc ten magnetowid podłączyć. Wiemy, że kable znajdują się w pomieszczeniu, w którym urzęduje Cypher. Niestety Cypher powiedział, że pożyczy nam kable pod warunkiem, że dokonamy z nim jakiegoś handlu wymiennego. Ja w ekwipunku mam różne elementy, które próbowałem mu przekazać i nic tak naprawdę nie chciał, aczkolwiek udało nam się zdobyć jeszcze jakąś kasetę magnetofonową. The videotape. War of the Worlds by Orson Welles and H.G. Wells. It's an old radio play about Martians landing in New York. As far as I know, it triggered a mass panic when they aired it on the radio. It's written like a live report and thousands of people believed it was really happening. The perfect souvenir for the guys at the Nuclear Cafe. Ale faktycznie było kiedyś coś takiego w Stanach Zjednoczonych. To chyba było nawet w latach 30. Słuchowisko radiowe. Mówili coś tam o ataku kosmitów i ludzie faktycznie w to uwierzyli. Była wielka panika. Dobra, być może Cypher będzie zainteresowany tym słuchowiskiem. Więc no nie pozostaje nam nic innego jak udać się do żółtej taksówki i udać się do Nuclear Cafe. Ogólnie, moi drodzy, ta gierka wcale nie jest taka krótka, jakby się mogło wydawać. No jeszcze sporo odcinków tutaj przed nami na pewno będzie. Dokładnie to jest to miejsce, do którego miałem się udać. Ale widzę, że gierka chyba wam nie do końca podpasowała. Z odcinka na odcinek jest coraz mniej wyświetleń. Albo ja tak źle prowadzę tą gierkę i po prostu was ona nudzi, albo faktycznie was ona nudzi i nie jesteście nią zainteresowani. Ale to nic, ja i tak ją skończę. Nie chcę zaczynać Agaty Christie, bo no nie chcę stracić tutaj wątku. Kiedyś już tak miałem, że nagrywałem dwie gierki jednocześnie. Jednego dnia jeden odcinek, drugiego dnia drugi odcinek. I faktycznie w pewnym momencie było tak, że te wątki zaczęły mi się mieszać. Dlatego wolę skończyć najpierw jeden tytuł, a dopiero potem zająć się drugim. Dobra, poczekajcie. Bo ja mam coś takiego i spróbuję to przekazać Cypherowi. Here. How about this in exchange for the cable, huh? Didn't cost me too much of my time to get my hands on this one. War of the Worlds? Hey, that's cool. That's one of my favorite radio plays. That's what I thought. Thanks, man. That's really generous of you. You want to say I'm an idiot. Okay, then have fun with a high-tech cable, man. No i teraz nie będzie problemu, żebyśmy kable mogli zabrać do ekwipunku. W sumie chyba tylko tyle możemy stąd zabrać, nie? Aczkolwiek no jest jeszcze jakaś lutownica, płytka drukowana, ale nie. Cypher po prostu coś tutaj kombinuje. Skoro mamy kable, mamy kasetę VHS, mamy magnetowid, to chyba nie pozostaje mi nic innego jak udać się z powrotem do swojego apartamentu, podpiąć to wszystko do teleekranu i zobaczyć, co pan Oswald tam skrywa. Czego się dowiemy? Czy jakichś tajnych informacji o Setai? A może zupełnie coś innego? Rita. Udajmy się na Brooklyn. A powiedzcie mi, jaka jest u was pogoda, bo ja w sobotę, nagrywam ten odcinek w niedzielę, oczywiście, że tak. W sobotę u mnie było coś koło 20 stopni, świeciło słoneczko, było naprawdę przyjemnie. Dzisiaj jest niedziela i od samiuśkiego rana pada. I jest chłodno. Już nie wspomnę, ile razy straże wyjeżdżały do podtopień i do zalań. A taka zmienna ta pogoda, nie? No ale w sumie mamy jesień. Nikt nie oczekuje, że będzie gorąca jak wiosną. I tak czuję, że ta pora roku będzie mega deszczowa. Szczerze powiedziawszy, wolę jak pada deszcz, niż jakby miał padać śnieg. Ja ogólnie nie lubię mrozów, nie lubię śniegu, nie lubię jak jest ślisko, nie lubię jak jest błoto.
Dobra. Telewizor znajduje się tu po lewej stronie. Dokładnie w tym miejscu. Ale wielki ten magnetowid. Podepnijmy zatem kable. Włóżmy kasetę. Pierwsza 40... O, mamy koordynaty. That's it. Dobra, widzę, że mamy kilka istotnych elementów, którym ja muszę zrobić zdjęcie. No, była tam ewidentnie jakaś data i godzina i były współrzędne. Współrzędne, które prawdopodobnie będziemy mogli wpisać przy tamtym teleskopie, w stacji badawczej. That's it. Czyli mamy tak, godzinę 1:46, 20 września 2044 rok. No i mamy współrzędne. Tylko zastanawia mnie, gdzie bym mógł wpisać tą godzinę i tą datę. Kompletnie nie mam pojęcia. Aczkolwiek wiem, gdzie mogę wpisać koordynaty. Więc tak czy inaczej do stacji badawczej będę musiał się udać. No, I'll let them calm down a little bit first. A, czyli jednak nie mogę do niej zajrzeć. No dobra. Muszę sam się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi. No bo teoretycznie ja sobie nie przypominam nigdzie miejsca, gdzie moglibyśmy coś takiego wpisać. Jakiś zegar. Tamto nagranie też było jakoś niespecjalnie wyraźne. Zegar z datą. No jedyne miejsce, które mi się kojarzy, to być może jakiś, nie wiem, terminal na lotnisku. Może tam będzie jakiś zegar. I tak tutaj musieliśmy przyjechać, więc warto się rozejrzeć. Tutaj mamy jakiś ekranik. Tu na górze mamy zegar. Tak, dokładnie to jest to miejsce, które my widzieliśmy, ale w jaki sposób miałbym tu ustawić datę i godzinę? Być może może niekoniecznie poczekalni, ale z centrum obsługi? Może tutaj? Good morning, ma'am. Good morning, sir. How can I help you? I need some information. Chodzi o windę kosmiczną. It's regarding the space elevator. Mam jeszcze jedno pytanko. I have... That's what Czyli nie tutaj. That's it. A skoro nie tutaj, to gdzie? So sad to see these homeless. Oh, these guys again. Excuse me, I'll be right back with you. O!
There she goes again, raising hell for those poor bastards. What a world. Może teraz będę mógł tutaj coś zrobić. Interesting. Okej. Czyli tak. Czy ja tu w jakiś sposób mogę zmieniać tą datę? Kursora nie ma na ekranie. Let's see if I can zoom in on the combination lock. There you go. The number code is 2543. 2543. Czyli co, my automatycznie wpisaliśmy tą datę z nagrania, tak? 2543. Warto sobie to zapisać. 2543. Okej. Czyli teraz, skoro mamy klucz do skrytki, znamy kombinację, to obstawiam, że będą tu gdzieś jakieś depozyty. 2543. Szafki z depozytami. Tylko gdzie? Czy tu będą gdzieś jakieś szafki? Dokładnie. Dwa, pięć, cztery, trzy. Pamiętnik. O kurde. Mr. Oswald was keeping a diary. I'm not quite sure if I should look at it or not. It never feels quite right if you do something like that. Dobra, mamy tutaj pamiętnik, mamy dosyć nieczytelną czcionkę, dlatego ja nie będę tutaj wytężał swojego wzroku, żeby to wszystko przeczytać. Ale mamy jakieś doświadczenie. Uczy, że istnieją 3 czynniki stanowiące poważne zagrożenie dla wolności słowa. Są to zakazywanie, monopolizacja i zawodność pamięci. Wow. Dobra, powiem tak, gdyby miał cały ten pamiętnik przeczytać, to by nie starczyłoby mi czasu na odcinek. Też mam jakieś odloty czy coś. The scanner would like to have my security ID. Terminal C. Być może z tego terminala odlatują windy do Lunar 5. Dobra, w każdym bądź razie udało nam się zdobyć pamiętnik. Pamiętnik pana Oswalda. Mamy też koordynaty zapisane, więc no myślę, że warto się teraz udać do stacji badawczej, wpisać te cyferki w teleskopie i zobaczymy, co uda nam się wyczytać. This scanner would like to have my ticket. All right, let's start. Dokładnie.
Ale my nie chcemy wchodzić do sklepu, tylko chcemy wejść tutaj. Obserwatorium. Osiem, 2, 2, 7, 9, 3, 4, 7. Wow, satelita. Zdjęcie sobie weźmiemy. I kolejne koordynaty to 2, 2 czy 4. 6, 6, 2, 1. Kolejna satelita. Czyli mamy 2 zdjęcia satelit. Z tego co pamiętam, to Cypher potrafił analizować zdjęcia. Więc wydaje mi się, że po raz kolejny cofniemy się do Nuclear Cafe, pokażemy mu te fotografie i zobaczymy, co jest w stanie z tego wyciągnąć, w jaki sposób to przeanalizuje i w jaki sposób te satelity są powiązane ze sprawą Setai i panem Oswaldem. Ale ta kamera się tutaj okropnie obraca, naprawdę. Skoro nie mogę wyjść tamtędy, pójdę naokoło. Przez centrum badawcze. Jeszcze zobaczę do doktora Price'a. A może doktor Price by mi powiedział coś więcej na temat tych zdjęć? Dr. Price, What can I have thank you. No problem. Nie mogę mu tego pokazać. Czyli pozostaje Cypher. Dwie satelity krążące po orbicie. Co to ma wspólnego z kosmitami? Jak się gościu przeciąga. Dobra. Lower East Side. Okej. Here, please take a look at this. Where did you get the pictures? They were taken at the SETI. What do you mean from the SETI? They have an observatory for visitors there. You can take pictures from certain coordinates in the sky, and then look at whatever the SETI antennas are aiming at. And that's how they got these pictures? Those are satellites, man. Communication satellites. The global data traffic runs on these things. Then what do the boys from SETI want with it? Actually, that's what I wanted to ask you. How did you get the coordinates? Got them from a videotape I found, which was also recorded from inside the SETI. Hey man, that's exciting.
SETI eavesdrops on the communication satellites? That's part of the alien conspiracy. Could you stop talking about your stupid alien conspiracy for just a moment? What do you think this means? It's completely clear, man. They collect information about us. They filter our communications. Can you leave the photos here with me? No, I'm gonna need them. You've got to tell anything else you find out, man. I'll do anything for you. We'll see. First, I have to try to make sense out of it myself. I'll see you around. No dobra. Here, Where did you get them? they were taken at... What do you mean from the... They have... You can take pictures. And that's how those are... And That- how did... got them? Hey, man. Could you stop? It's completely... Can you... No. You've got... I'll do it. We'll see. I'll see you. Czyli tak, SETI... to jest mega ciekawe. Ale gdzie w takim razie miałbym się dowiedzieć coś więcej? Chyba że teraz będę mógł porozmawiać z panią Oswald? No nie mam tak naprawdę innego pomysłu, jak cofnąć się do swojego domu i spróbować z nią porozmawiać, aczkolwiek może będę mógł do niej zadzwonić. Here is the voice box of please try. No nie. A wydawało mi się, że będę miał numer do Rity. Ale nic takiego tutaj nie widzę. Dobra. Plan jest taki, żeby cofnąć się do mieszkania pani Oswald. W końcu udało nam się odkryć kilka informacji o jej mężu. Być może pamiętnik jej pokażemy. Drzwi Oswaldów. Hello, Mrs. Oswald. Hi, Debbie. Do you have a minute for me? Sure. Why do you look so serious, Peter? But it's not. He isn't. No, I didn't find him yet. But I'm getting closer. And I think that this could be a very serious case. Oh my god. Please tell me. Wiedziała pani, że mąż pisał pamiętnik? Debbie, did you know that your husband kept a diary? Yes, of course. He had an electronic journal on GlobalNet. He would always put in all kinds of things. It was a little boring, like almost all diaries on the GN. But he had fun doing it. No, that's not what I meant. Your husband kept a diary on paper, meaning not an electronic one. One that is handwritten. It's not allowed, is it? Yeah, of course. It's a violation of the law that regulates electronic data collection. I didn't know that Graham could still write by hand. I forgot it a long time ago. Ours was one of the last classes to learn handwriting in school. You think he was arrested because of such a small offense against the constitutional information laws? It's not about how he wrote it. It's about what he wrote. The content, Debbie. Your husband is mixed up in the middle of an unbelievable story. Or he's just nuts. What? What do you mean by that? Debbie, in his diary, your husband describes a gigantic conspiracy which he is about to expose. Let me read that. Now. No, I don't think that would be a good idea. Not in your current state of mind. You don't have any right to prevent me from reading my husband's diary, Peter. He was also writing about very personal things. In this
current situation, I'm sure you wouldn't want to read this right now. It would be much better to discuss these things he wrote later, when he's back again. So you know where he is. Let's just say I know what he was planning. Can't you make it a little more clear? Is my husband still alive? What did he do? Where is he being kept? I'll get back to you shortly, Mrs. Oswald. Please, keep up your hope and your spirits. And please, don't talk to anybody about it. You believe what he wrote? Actually, I think I do. Please, Mrs. Oswald, not a word. Not to anybody. Not personally, neither over the global net, nor through your messenger. It could turn out to be very dangerous. For Graham, for me, and for you and Tommy as well. Can you promise me that? Peter, I really want... Promise it, Debbie. Yeah, all right. Muszę już uciekać, czyli tak naprawdę mogliśmy porozmawiać tylko na temat pamiętników. All right then, I gotta run. See you soon, Debbie. Z Tomim porozmawiać nie mogę. Dobra, to co w takim razie powinniśmy robić dalej? Może udamy się do antykwariatu? Chociaż zobaczę jeszcze, czy są jakieś nowe wieści na komputerze. Peter, hi. I had a great day. How was yours? I was gone. Traveling. Great. In Arecibo. So, I just wanted to check. anything interesting? Well, actually, there are... How did you come to think? Did someone recommend it to you? You did? Oh, so Yeah. I have. I'm glad you had a good and didn't have to think about the Well, I gotta get... See you later. Czyli brak nowych wiadomości. Jak ta kamera się tutaj dziwnie obraca, naprawdę. Trafić idealnie w punkt, w który chcemy iść, graniczy z cudem. Bob. Z Bobem nie będę na tą chwilę rozmawiał. A dlaczego się udaję do antykwariatu? Ponieważ chciałbym porozmawiać jeszcze raz z tym panem. To jest wiekowy człowiek, który posiada naprawdę sporo informacji. Tylko gdzie był ten antykwariat? Okej. Locked. Huntington Antiques? Ah, good afternoon, Mr. Huntington. Would you mind opening the door for me? Well, I'll open up for you. Mr. Huntington, I need to talk to you. Peter, what's wrong? What's happened? Do you remember that I bought this VCR from you? Of course. I looked at a videotape that I found at the SETI Institute. My neighbor taped this video. This tape contains information you will not believe. The SETI Institute is spying on communication satellites. How do you know that? I have checked every detail. I was there. And I have pictures. And on this tape, even more. I have... Shh. Calm down, Peter. Let's go out back, where we can talk about this in peace. Come on.
No mówiłem, że jest to gościu, który będzie w stanie mi pomóc. Jest wiekowy, ma dużą wiedzę. Poza tym wychowywał się w czasach, kiedy nie było jeszcze całej tej technologii. No i wiemy, że w dalszym ciągu używa starych rzeczy, które nie są na podsłuchu i tak dalej, i tak dalej. Unbelievable. A real archive. I'm sure he has more newspapers here than they have at the Times archive. If the print crime office finds out about this, he'll be in trouble big time. Well, what did you see on the tape? There are 2 short takes. One of them shows the set-eye site, a short take of the coordinates monitor. I punched these coordinates into a computer at the visitor observatory and got photos of communication satellites. How do you know that? I've talked with some experts. There's no doubt about it. These are communication satellites. This reminds me of that damned Echelon 2. Echelon 2? Yes. What else did you see? There was a second take. I'm sure it was taped at the airport. In this one, you see a Zeppelin starting. A Zeppelin? What the hell does all this mean? Let me think about it for a minute. But I have a few more questions for you. To dotyczy tego pokoju. It's about this room here. Yes. Proszę mi powiedzieć, panie Huntington, co to za pokój? Tell me, Mr. Huntington, what kind of room is this here? Are you burying yourself here with conspiracy theories? Conspiracy, yes. Theory, no. Good heavens. When and how did you collect all this stuff in here? This definitely can't be healthy. I'm keeping memories alive in here, Peter. Memories that the vast majority of people already lack. Because the information is lacking. You would have found these things out once, when there was a decentralized press. You won't find any of them on the global network. Jeśli policja kiedykolwiek trafi do tego pokoju, If the police ever finds this room, you'll have a big problem. But you know that, don't you? You mean I'm supposed to have it scanned? I'm certainly not going to do that. powinien pan podzielić się tą kolekcją ze społeczeństwem. But you should really share this collection with the public. You pretty much deny information to them. That's illegal. And not very social either. Peter, will you wake up, please? If the Ministry of Information gets its hands on this collection, then it won't be scanned. It'll be destroyed. These newspapers will have never existed. At some point, the last witness will die. And what it states here will never have happened. But that's nonsense, Mr. Huntington. People tell their children about their lives and their memories, and they, in turn, tell it to their children. Information can't be erased just like that. Perhaps you can't erase information, but it can become mythologized. Mythologized? What is this supposed to mean? Any information that has no sources or written accounts becomes entirely subjective. It only exists in people's heads. And as it passes through generations, facts become memories. Memories become stories. And stories finally end up as myths. That's how facts slowly enter the realm of fantasy, until nobody knows what part of them was true. People can't be fooled as easy as that. Do you know the story of the spider and the cactus? Yeah, of course. Everybody knows the story. So what do you think? Is the story true or not? Oh, really? That's only... A myth, yes. And if I told you that the NSA considered bugging the moon because it reflected Russian radio waves, would you believe that? That really doesn't sound very trustworthy. I have documents about it. Do you think it would be wise of me to give these documents to the Ministry of Information? I don't know. You see? Ogólnie to ja nie znam historii o pająku i kaktusie. Mogliby to przybliżyć? Jest jeszcze coś innego. There is something... Muszę o coś jeszcze zapytać. Can I ask you something? Of course, just ask. Wspomniał pan o Echelonie II. You mentioned Echelon 2. Yes. Co to jest Echelon II? What is Echelon 2? Echelon 2 was the biggest eavesdropping project that the government had ever developed. It was an electronic cluster of eavesdropping centers able to spy on all worldwide data traffic. The project was called off in 2012, supposedly. I've never heard about it. Did it really exist? A global eavesdropping system.
That really sounds pretty much like a conspiracy theory. No democratic government could have allowed this. It sounds like a myth, doesn't it? Yeah, it does. This is the kind of story you tell when you want to get someone paranoid about the state. And don't you think that the cryptology laws are just that? A general license to listen in on all our communications? Mr. Huntington, nobody is actually interested in what people talk about on the streets. The whole issue is only about getting a hold of a few terrorists. That's what the purpose of Echelon 2 was said to be. Besides, we're having a very public campaign for this law. It's not done secretly. Everything is very transparent. People can even vote against it. If anyone expected them to do that, then the vote would never have been allowed. So you think this eavesdropping system still exists? Of course. Jest jeszcze coś innego. There is something else. Mam kilka pytań dotyczących luddystów. I have a few questions about the Luddites. Then ask me. Pan też należał do tego ruchu? Do you belong to this movement as well? You can be absolutely honest with me. About the Luddites? You don't have to worry about that. This sort of machine bashing is totally foreign to me. Planting bombs is no way to achieve changes, and the Luddite movement is only a historical phenomenon. This technophobia has never really managed to attract a mass following. Jest jeszcze coś innego. There is some... Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że chyba już porozmawialiśmy na wszystkie tematy. I have to go. I'll see you later. Okay. Dobra, ale chciałbym się tutaj dokładnie rozejrzeć. Informacji szukamy, tak? Artykuły z czasopismami. Oh, that's interesting. Dobra, co my tutaj mamy? Artykuły FBI. Traffic cameras scanning faces. Oh yeah, I still remember this, but they gave up on that idea fairly quickly, because these cameras could be tricked out so easily. Even with simple enlargements of photos, or magazine covers, it was ridiculous. Terrorist dies in plane crash. It's really strange that so many Luddites died on board of airplanes. Interesting. An article about the shutdown of the NSA. It's regarding the phone tap scandal in 2017. That's when they officially closed the NSA offices. I to tyle? Mr. Huntington. Hello. Co to za platforma na tym zdjęciu? What kind of photo is this? This platform there? Because you can see a Zeppelin there as well. Could it be possible that this has something to do with the Zeppelin I saw on that videotape? That's it. Good thinking. You mean the article about the Bermuda Research Station? What's the story? Do you know about the legend of the Bermuda Triangle? Yeah, of course. That's where ships and airplanes disappear under highly mysterious circumstances. Even as a kid, we already knew about that. Yes. A station was built, supposedly to investigate the phenomenon. Of course, the whole area is off limits. Nobody is allowed to go there. Perhaps the station is being used for an entirely different purpose. You mean It looks as if Set-Eye's parabolic dishes are being used for something different too. a gigantic eavesdropping station? Who knows? Find out yourself. You just said nobody's allowed to go there. And you said you saw a Zeppelin on the video. Yes. And? Well, You want me to hop on a Zeppelin and fly there? And how should I do that? you'll find a way. You know, Peter, what's wrong has to fail, and what's right has to succeed. Take a carrier pigeon with you. Then we can keep in contact without any danger. I really have to think about this. Okej, czyli co, będziemy się kontaktować za pomocą gołębia pocztowego. W sumie najbardziej bezpieczna możliwość. I have to go. I'll see you later. Okay. Świetnie. Czyli wychodzi na to, że będę musiał się udać do Lunar 5. Problem polega na tym, że ja nie mam biletu. Ale dobra, gołębia pocztowego chętnie przygarnę. Tylko tak, ja nie chcę wychodzić. Ja chcę się udać...
Kurde, no to jest to, o czym cały czas mówię. Kamera obraca się tutaj okropnie. No i wyszedłem. I znowu będę musiał dzwonić do pana, żeby mnie wpuścił. Lock. No właśnie. Huntington. Would you... I'll. Ja chcę się udać tu. Mam gołębia. Ale co dalej? It's already late again. Maybe Christina's right. I should try and get more sleep. O, czyli mam podpowiedź. Muszę udać się do swojego domu, żeby się przespać. Świetnie. I widzicie, teraz nie miałem w ogóle możliwości wyboru lokacji, do której chcę się udawać. Peter automatycznie sam przeniósł się na Brooklyn. No i mamy automatycznie noc. Było dość niepokojące. Przyleciał jakiś dron, zeskanował moją osobę. Coś mi się wydaje, że wpadliśmy w niezłe gówno. I to tylko i wyłącznie, bo chcieliśmy pomóc panu Oswaldowi. Pewnie też zostaniemy wciągnięci w tą całą intrygę. Aż w końcu przyjdzie ekipa antyterrorystów i mnie też porwą. What was that last night? Just a dream? Dobra, spójrzmy na komputer. Peter, I'm not hearing a lot from you at the moment. What's wrong? Nothing. I'm just really busy. I'm really worried about you, Peter. Really, I'm fine. Everything is cool. I'm just really busy right now. Would you like to tell me about it? Don't get me wrong, Christine, but there are certain things that you just want to keep to yourself. Oh, that's not very nice of you. I didn't mean to hurt you, but those are very private things. But I am your friend, Peter. You know that. Yeah, I know. So? There are sometimes things you don't even tell your friends about. There are things you don't want to tell anybody. You would feel better if you could share your worries with someone. Christine, I said no. Please, can you accept it? Of course. Sorry. I didn't know that we're still so far away from each other. That's enough now. You just don't demand life confessions from somebody. That's just not how friendship works. Oh, for Christ's sake, goddamn friendship doesn't work like that. Here, anyway. This is totally ridiculous. Why am I sitting here? That's it for today. Okej. Po prostu ją spławiliśmy.
Hello, Mrs. Oswald. Sprawdźmy, czy są jakieś nowe opcje dialogowe. Hi, Debbie. Do you have... Sure. Why do you look so serious? But it's not. He isn't. No, but I'm getting closer. And I think that this could be... Oh my. Niestety nic nowego. All right, then. Dobra, czyli co? Plan jest taki, żeby udać się na lotnisko. Z tego, co mi powiedział antykwariusz, powinienem spróbować dostać się na Lunar 5. Tylko obstawiam, że nie będzie to wcale takie możliwe, ponieważ ja nie mam biletu, a nie wiem, czy ja tam bilet będę mógł gdzieś kupić. Mam za to gołębia pocztowego. Gruchacza tak zwanego. Udam się zatem do informacji. Odprawa terminala. Good morning, ma'am. Good morning, sir. I need some information. Potrzebuję informacji o lotach z terminalu C. I need some information about the flights out of Terminal C. Are you an employee of Cargo and Tech Services? No. Do I have to be? Yes, sir, indeed, because Terminal C only handles cargo airships of Cargo and Tech Services. Czym dokładnie zajmuje się firma Cargo and Tech Service? What exactly do these cargo and tech services do? They transport heavy cargo for government offices, and they are also responsible for the maintenance of communication facilities in areas that are difficult to access. Is there any chance that you can make an exception here? You know, I'm interested in Zeppelins, and ever since I was a kid, I had the wish to fly with one, at least once. I am sorry, but I don't have any authority to give you that information, sir. For that, you would have to call Cargo and Tech Services directly. A to chyba nie jest Lunar 5. Nie wiem, kiedy odlatują Zeppeliny z terminalu C. When do Zeppelins leave from Terminal C? Their flight schedules are not public information. Therefore, I can't give you any information about this. I to naprawdę jest tak ściśle tajne? And that is really totally top secret? But you only have to look out the window and then you see these things start and land. Cargo and Tech Services want to prevent all attacks. Because of the recent bomb attacks by Luddites, the security level for this airport was increased. You probably heard about the crash of that London flight. Yes. Yes, of course, I heard about that. Co jeszcze musi pani zrobić zgodnie z nowymi procedurami bezpieczeństwa? What else do you have to do to comply with the new security rules? Oh, there are different things. The scanner was changed, and their personnel is not allowed to bring any items aboard the Zeppelins that have metal parts. Oh. And what do they do with their belongings then? They lock them in one of the lockers. Okej. Something... I have... That's what I'm... Chodzi o pani pracę. It's about your job here. Yeah? A co do bezdomnych? About the homeless out there. Dlaczego nie zostawi pani tych biedaków w spokoju? Why don't you leave those poor guys alone? They're not really hurting anyone here. That's probably right, but I have my orders. Whoever has no ticket can't stay at this airport for an extended period of time. Standard airport regulations, and we are required to enforce these regulations. Ale gdzie ci ludzie mogliby pójść? But where else are these people supposed to go? I know it's not terribly fair. If I had a hand in this decision, they could stay here. But unfortunately, that is not my decision. Za 10 minut i tak wrócą. In another 10 minutes, they'll all be back here inside. You want to bet? Of course they are. And then I'll have to go outside and shoo them off again. And that's how it goes on and on, all day long? That's how it continues all day long. All of us. We got used to it already.
Wouldn't it make much more sense to find a long-term solution for this problem instead? What do you mean by that? To throw these people in jail? No, I mean, somebody should take the time to really take care of these people. To just shoo them away doesn't really make much sense. And it really doesn't solve the problem, now does it? Something... Czy do pani obowiązków należy pilnowanie wejścia do holu? Is it one of your responsibilities to control the entrance hall? If you mean, do I replace the security officer? Of course not. But all cameras of the surveillance system here show up on my monitors. And if there are any difficulties or problems, I have the order to immediately inform the security office. But you prefer to go and do it yourself? I want to spare these poor guys the experience of the security office. Because when security arrives here, it gets really nasty. And then these guys get either locked up or beaten up. I think it's better if I take care of it. Okej, dobra, a jeżeli by ona odeszła od komputera i byśmy byli w stanie z jej komputera wyłączyć wszystkie kamery... Something... That's it. Nie wiem. Dobra, słuchajcie moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do terminalu C będziemy próbowali dostać się w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!